Cześć, dzień dobry wszystkim. Opowiem dzisiaj o Drupal Recipes. Ja nazywam się Grzegorz Bartman. Opowiem o ogólnych przykładach, o co w ogóle chodzi. Podam przykłady użycia, opowiem o dobrych praktykach. No i na koniec podam Wam linki do różnych przykładów, które znajdziecie w internecie. I jak będą jakieś pytania, no to na samym końcu. Krótko o mnie, ja Drupalem zajmuję się od 2008 roku, już wtedy komercyjnie, wtedy był Drupal 6. Obecnie jestem współwłaścicielem, współzałożycielem firmy Droptika, gdzie zajmuję się aktualnie i marketingiem, i konsultingiem, jeśli chodzi o nowe projekty związane głównie z Drupalem i z Mauticiem. Tu są moje profile w social media, jeżeli interesują Was te tematy, czy też ogólnie open source, no to zachęcam do obserwowania. Co jakiś czas tam wrzucam jakieś rzeczy, jakieś nowości głównie związane z Drupalem, z Mauticiem czy z open source'em. Krótko o Droptika. My jesteśmy firmą, która dostarcza oprogramowanie oparte o rozwiązania open source. Skupiamy się na dostosowywaniu Drupala, Mautica, Syliusa, Symfony czy Reacta pod potrzeby klientów. Robimy nie tylko development, ale robimy też jakby pełny proces tworzenia oprogramowania od konsultingu, przez warsztaty, prototypowanie, product design, usługi DevOpsowe, utrzymanie, rozwój, support 24 godziny. Jeżeli ktoś by chciał o tym porozmawiać, to jesteśmy tutaj, albo można przez formularz na stronie się do nas odezwać. Dobra, to teraz do konkretów, jeśli chodzi o tą prezentację. Wszystko zaczęło się w 2022 roku. Podczas DrupalCon Portland, tam Dries, czyli ten twórca Drupala, on zawsze ma na otwarciu konferencji taką prezentację otwarcia i on tam przedstawił właśnie taki nowy kierunek rozwoju Drupala, że Drupal to będzie teraz takie narzędzie, taki system dla ambitnych site builderów, bo jak ktoś jest dłużej w Drupalu, no to śledzi, że tam poprzednie 10 lat, czyli Drupal 8, to było głównie skupienie się na deweloperach, dlatego zostały wciągnięte te komponenty Symfony. Ogólnie sposób tworzenia kodu modułów Drupalu w porównaniu do Drupala 7 się drastycznie zmienił, no bo jakby Drupal był zorientowany właśnie na deweloperów i ogrom pracy został jakby zrobiony i to już jest w rdzeniu Drupala. I teraz jest kolejny etap, który oni właśnie dokładają do rozwoju Drupala, czyli ułatwienia dla tych site builderów, czyli dla osób, które tworzą te strony, systemy webowe, aplikacje webowe za pomocą podejścia no-code czy low-code, czyli z użyciem małej ilości kodu. No i wtedy zostały ogłoszone takie 3 główne inicjatywy, czyli automatyczne update'y. To jest taki projekt, który pozwala zaktualizować stronę Drupalową bez użycia kodu z poziomu UI, zalogować się, kliknąć, zaktualizować i możecie wtedy szybko sobie wciągnąć jakieś poprawki bezpieczeństwa. Project Browser, czyli coś takiego, co z poziomu Drupala, macie swoją stronę, zalogujecie się do Drupala i możecie tam już przeglądać moduły, które są dostępne teraz na Drupal.org. Teraz, żeby zainstalować moduły i przeglądać w ogóle, jakie są dostępne, musicie iść na Drupal.org. Jest właśnie ten Project Browser, który już jest rozwijany i można sobie potestować i zobaczyć, jak to wygląda. Właśnie, że jest lista modułów, jest wyszukiwarka, kategorie, różne opcje sortowania. Ogólnie chodzi o to właśnie, żeby ci site builderzy też mieli łatwiejszy dostęp do tego, żeby zobaczyć, co jest dostępne do zainstalowania, no i docelowo też zainstalować go z tego poziomu. No i trzecia rzecz to były właśnie te recipesy, które zostały też wtedy ogłoszone. 2 lata później, w sumie nie tak dawno, z 2-3 tygodnie temu, była znowu konferencja, znowu w Stanach, DrupalCon w Stanach, już nie pamiętam gdzie, ale nieważne. I tam ogłosili kolejną nową rzecz, że będą 2 Drupale, powstanie nowy Drupal. Że mamy tego Drupala, rdzeń Drupala, który teraz wszyscy używamy, ale powstanie coś, co się będzie nazywało albo Drupal CMS, albo Drupal Starshot, tam jeszcze chyba ta oficjalna nazwa nie jest ustalona. Czy najważniejsze jest to, że to ma być gotowe do końca roku, nie? Czyli tam za
8 miesięcy, taki jest plan. A co to ogólnie jest? Tak, sam kod można sobie już zobaczyć, jak to wygląda. Ale to jest jakby Drupal, który ma dodatkowo nałożoną na siebie konfigurację, jakieś dodatkowe moduły, które już są skonfigurowane, content typy, czy nawet treści przykładowe. Trochę jakby często Drupala się tego powiedzmy starego Drupala nazywało się CMF-em, czyli Content Management Frameworkiem, bo on służył do zbudowania tego właściwego CMS-a pod konkretny projekt. No to jest fajne, bo jest bardzo elastyczne, ale to jest duży próg wejścia dla osób, które chcą zacząć pracę z Drupalem, nie? Bo trzeba w sumie się przekopać przez cały ekosystem i się dowiedzieć, że no do SEO to są te moduły, do bezpieczeństwa to są te i tak dalej. I to jest często to trudne. Jeszcze jak nie ma jakby tego project browsera, to przekopanie się przez Drupal.org, który też nie ma aktualnie super interfejsu, też nie jest wygodne. No i mówię o tym dlatego, że ten cały Drupal CMS, ten nowy Drupal, on też jest oparty na tym projekcie Recipes właśnie, że cały kod, który tam powstaje, on się opiera głównie na tych recipesach, czyli to jest coś, co będzie jakby w świecie Drupala, w ekosystemie Drupala coraz częściej używane. Nie? Sam rdzeń Drupala w sumie też będzie miał dużo recipesów. Jak teraz instalujecie Drupala, macie ten profil minimalny i standardowy, to ten standardowy profil, on jest przypisywany na recipesy. Nie? I teraz jak sobie zobaczycie już wersję 10.3, która beta wyszła chyba z 2 dni temu, tam już jest katalog recipes i ten cały profil instalacyjny jest przepisywany na recipesy. Nie? Czyli tych recipesów będzie dużo, coraz więcej wszędzie, dlatego jest ważne, żeby rozumieć, o co z tym chodzi i wiedzieć, jak tego używać, czy jak robić własne. Dobra, ale co to właściwie są te recipesy? Pozwalają na szybki i łatwy import konfiguracji. Szybki w sensie jakieś proste recipesy, no to z reguły to pewnie będzie sekunda, może trochę więcej. Złożone mogą pewnie dłużej import trwać, ale to raczej będą sekundy, żeby to zaimportować, zaaplikować do swojej strony. A łatwy, obecnie to się robi jedną komendą w konsoli. Są plany właśnie, żeby to do tego project browsera dodać. Tu jest jakiś mockup z jednej z prezentacji, która właśnie z ostatniego DrupalCona, jakby to mogło wyglądać. Są też mockupy, jakby to mogło wyglądać podczas instalacji Drupala. To wszystko jest w toku, ale tu sobie możecie zobaczyć, że będą jakieś kategorie, sortowanie, na przykład popularne, jakieś miniaturki i przykłady, że blog, jakaś tam funkcjonalność do zarządzania wydarzeniami, landing page, projekty. No jeszcze nie wiadomo dokładnie, co to będzie. Strona projektu, wszystkie najważniejsze informacje, jakbyście chcieli, nie wiem, coś zaczynać, czy szukać w ogóle informacji, no to właśnie na tej stronie. Tak, na dzień dzisiejszy, czy na dzisiaj, jeżeli chcecie właśnie korzystać z tych recipesów, w 10.2 one nie są w core, więc trzeba sobie nałożyć patcha. Dokładne instrukcje są w tych 2 plikach. Ja te slajdy później Wam powiem, gdzie sobie znajdziecie. Ogólne założenia co do recipesów są takie, jakby, że one są aplikowalne, a nie instalowane. Czyli właściwie jak były dystrybucje, które się instalowało i ona już cały czas była jakby zainstalowana i startowaliście stronę z jakiejś dystrybucji, to właściwie musicie z nią żyć cały czas przez cykl życia dystrybucji. A te recipesy, one są aplikowalne i w dowolnym momencie życia strony. Nie? Możecie sobie zrobić taki typ recipesów, które będą w czasie instalacji Drupala dostępne, albo zaaplikować recipesy już, jak macie stronę, nie wiem, od paru miesięcy, czy nawet jak macie 3 lata jakąś stronę, możecie sobie tam wstrzyknąć recipesy, które gdzieś tam albo zrobicie, albo znajdziecie gdzieś w internecie gotowe. Mają być łatwe do współdzielenia, czyli żeby się dało łatwo zrobić, że ktoś może coś zrobić i podzielić się, nie wiem, w firmie, czy nawet w społeczności całej i udostępnić to, co zrobił. Tak, nie blokują rozwoju strony, właśnie to mówiłem a propos dystrybucji. I 5. rzecz, mogą się składać z innych recipesów.
czyli może być na przykład recipes o nazwie SEO i on tam może mieć w zależnościach recipesy typu konfiguracja modułu MetaTag, konfiguracja modułu, nie wiem, PavAuto, sitemap XML i tak dalej. Czyli można sobie takie małe zrobić i później jeden duży, który ma zależności i później nad tym jeszcze jeden, który na przykład będzie, nie wiem, recipes dla strony firmowej i on się składa z recipesów SEO albo z recipesów, no nie wiem, do security i tak dalej. Taką sobie strukturę robić właśnie tych przepisów. Dla kogo? No to tak jak mówiłem, głównie dla tych site builderów, czyli dla tych, co tworzą z użyciem no-code i low-code różnego rodzaju systemy. Organizacji osób, które utrzymują wiele podobnych stron. Na przykład uczelnie. Jesteśmy na uczelni. Uczelnie często mają stronę główną, strony wydziałów, powiedzmy, nie wiem, 10 wydziałów, tam są jakieś instytuty, czy jeszcze jakieś tam rzeczy. Z reguły to jest kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset stron związanych z każdą uczelnią. Powiedzmy, że przychodzą jakieś wytyczne odnośnie bezpieczeństwa, no to można zrobić z recipesa, którego później powstrzykiwać w każdą stronę i mieć wszędzie taką samą konfigurację, na przykład, nie wiem, password policy, nowe wytyczne są do całej organizacji, robicie, wstrzykujecie i gotowe. Wiecie już, że każda strona ma to zaaplikowane. Dla deweloperów czy firm rozwijających dystrybucję to też będzie pewne ułatwienie tworzenie konfiguracji, czy tworzenie nawet przykładowych treści będzie można robić z poziomu właśnie recipesów, a nie z poziomu jakiegoś na przykład, nie wiem, kodu PHP, będzie to trochę ułatwienie. No i dla firm typu właśnie Software House, które tworzą wiele systemów, wiele stron dla różnych klientów, jeżeli coś jest powtarzalne, mogą sobie pewne konfiguracje gdzieś wyeksportować, no i w efekcie robić te strony dla klientów szybciej, lepiej i taniej. Dobra, to tak ogólnie, teraz jak to się konkretnie robi. Najprostszy recipes to jest właściwie katalog i plik, jeden plik YAML-owy, to jest taki minimalny recipe. Taki full to się składa jeszcze z pliku Composer, z katalogu config, gdzie można powrzucać różne pliki konfiguracyjne i z katalogu content, gdzie można sobie powrzucać treści, które zaimplementujemy. Na przykład zrobienie jakieś, nie wiem, robicie jakiegoś content type'a i chcecie pokazać użytkownikowi, co właściwie można, jakie treści można zbudować, nie? To by był na przykład jakiś złożony landing page, no to możecie mu, nie wiem, kilka nodów od razu utworzyć, żeby wiedział, o co chodzi. Tak, ten plik YAML-owy, bo tu się najwięcej dzieje, no to najważniejsze, no, podstawowe rzeczy to jest nazwa i opis. No to macie podobnie jak w plikach innych YAML-owych, Drupalowych typu moduły czy skórki. Typ. I tak, typy mogą być różne. One głównie mają służyć do grupowania w UI-u, którego jeszcze do końca nie ma, ale pewnie będzie. Ale jest jeszcze typ site i ten typ to jest taki typ recipesa, który ma być widoczny w czasie instalacji. Nie? Czyli jak macie tam te profile instalacyjne minimal standard, jak chcecie tam coś dodać, to robicie recipesa z typem site i on tam będzie widoczny. To głównie ktoś właśnie robi, nie wiem, dystrybucję, czy takie właśnie startowe profile, to wtedy może z tego skorzystać. Parametr recipes to właśnie chodzi o te zależności, o których mówiłem, czyli że można sobie ustawić, że ten recipe wymaga, ten przepis wymaga innych przepisów i po prostu wylistować tutaj ich nazwy. Install, czyli jakie moduły mają być zainstalowane. Moduły, ale nie tylko moduły, bo mogą być też skórki. Nie? Mogą być tak, można sobie zrobić na przykład recipesa jakieś o nazwie typu usprawnienia części administracyjnej. Spoko. Można zrobić recipesa usprawnienia części administracyjnej i jest taka skórka Gin, która zastępuje Wam skórkę domyślną administracyjną. No i w tym recipesa można na przykład dać, że zainstaluj mi tą skórkę Gin, plus jeszcze jakieś tam, nie wiem, admin menu czy inne moduły, które poprawiają tą część administracyjną. Konfigi. Tu w konfigu są jakby dwie sekcje, import i actions. Najpierw o import. Można sobie właśnie ustawić, co ma być zaimportowane z modułów, które chcemy zainstalować
bo każdy moduł ma tam jakąś listę swoich konfigów. Można zaimportować wszystko, można zaimportować tylko część, ale wtedy trzeba uważać, najlepiej to protestować, czy czasem za mało na przykład nie importujemy i moduł będzie miał jakieś problemy z działaniem. No i akcje typu, że tu jest taki przykład, że można ustalić, że do jakiejś roli zostanie przypisane jakieś uprawnienie. Tych przykładów to pokażę Wam później, gdzie ich szukać, bo tutaj można trochę zdziałać, jeśli chodzi o zmianę konfiguracji. Plik Composer, no to standardowy plik Composer, nie? Tu głównie chodzi o to, żeby w tych zależnościach sobie podać, jakie moduły chcecie, bo jak dacie tutaj install i nie macie tego w codebase waszym, no to wyskoczy Wam błąd, że nie macie modułu, nie? Więc albo musicie go jakoś tam ręcznie dociągnąć, albo wpisać do kompozera, nie? I wtedy jakby tego recipesa kompozerem zaciągać i te wszystkie zależności się tam dodadzą. Dobra, kilka przykładów. Zanim pokażę jeszcze przykłady, to jakbyście chcieli sobie potestować, to tu przygotowałem taką instrukcję właśnie jak odpalić Drupala na DDEVie, od razu z tymi patchami, wszystkimi konfiguracjami. Jeżeli chcecie sobie to zrobić, to nie wiem, ktoś sobie to skopiuje, ma tu laptopa, to za parę minut może mieć gotowego Drupala do testowania recipesów. Poczekam chwilę. Dobra. Tak. Pierwszy przykład, bardzo prosty. Właściwie jest tylko z tym jednym plikiem. Tak, instaluj moduł workflow, zaimportuj wszystko. Nie, to taki totalnie podstawowy przykład. No i jak coś takiego zrobicie, to tak. Ja to dodałem do Packagista, więc mogę sobie to kompozerem pobrać, czyli DDEV Composer Require. No jak ktoś nie ma DDEVa, no to sam kompozer. I druga komenda. Tu jest coś takiego. W katalogu Drupala, jakby po nałożeniu tego patcha macie właśnie w core script z Drupal. No i ten cały skrypt Drupal będzie miał parametr recipe. Dajecie spację i ścieżkę do tego recipesa i tyle, nie? I to zadziała. Jeżeli wszystko jest OK, no to dostajecie komunikat na zielono, spoko, zaimportowało się, możecie korzystać z tych nowych ustawień. Jeżeli byście na przykład nie mieli jakiegoś modułu, który ma być zainstalowany, czy jakikolwiek inny błąd by był, no to wtedy macie tu komunikat z reguły z opisem, co się dzieje. Bardziej złożony przykład, no to akurat jest password policy i jego ustawienia. Password policy ma chyba, nie wiem, 6-7 jakichś dodatkowych modułów, znaczy tych podmodułów, które są razem z tym modułem. A tu jest taki recipe, który instaluje główny moduł, jakieś 3 dodatkowe, bo pozostałych nie chcemy tylko mieć te konkretne. No i robię jakieś importy konfigów i jakieś akcje związane z tym modułem. To dziś też skopiowałem z jakiegoś tam gotowego przykładu, ale to też mówiłem a propos właśnie aplikacji polityki bezpieczeństwa związanej z password policy na kilkudziesięciu czy kilkuset stronach. Nie? Można sobie coś takiego zrobić i od razu zaimportować na wszystkie strony. Wiecie, że wszędzie jest tak samo. Bardziej złożony przykład z tworzeniem content type'u. Zrobiłem taki content type o nazwie samochód, dodałem tam jedno pole. Tak, dodałem jedno pole i tu się pojawił już katalog. Nie? Wcześniej tego katalogu nie było. Pojawił się katalog i mamy tu tego node type'a. Są powiedzmy opcje wyboru koloru, jest jakaś tam pole typu list string, 3 opcje do wyboru. No i w momencie jak zaimportujecie sobie akurat tego recipesa, no to macie z automatu w Drupalu content type'a. Z tym polem możecie tworzyć treści. Oczywiście to można rozbudować też o jakieś widoki. Można w tych config actionach poustawiać od razu bloki gdzieś na stronie. Czy możecie zrobić naprawdę taką kompleksową funkcjonalność związaną z jakimś tam typem danych, zapisać to do recipesa i gdzieś współdzielić, nie wiem, czy właśnie jako open source, czy wewnątrz organizacji. No i wiecie, że wszędzie zostanie to tak samo zaimportowane, wdrożone. Takie 3 proste przykłady przygotowałem dzisiaj, ale niedługo będzie
trochę więcej na YouTubie. Nie, jakbyście chcieli, to na naszej stronie tam jest ikonka do YouTube'a, sobie kliknijcie subskrybuj, niedługo tam się pojawią bardziej złożone przykłady. Ok, teraz tak, praca z recipisami. Tworzenie. To obecnie nie jest jakieś tam fajne i wygodne. Z reguły są po prostu informacje, tu nawet jakaś informacja ze Slacka, że to jest proces manualny. Jest jeden projekt na GitHubie, który dodaje komendę do Drasha, ale to nie działa teraz. Zostało zrobione gdzieś kilka miesięcy temu i z aktualną wersją, jak sprawdzałem, to nie działa. Jest też issue w module Features, aby wspierać jakieś generowanie recipisów, ale ono też jest w toku. Nie? Więc jakby teraz nie ma takiego gotowego automatu, który wam pozwoli na to, żeby fajnie i szybko zrobić tego recipisa. Jak ja robiłem to w ten sposób, że klikałem sobie po stronie, patrzyłem czy Drashem, czy na stronie config development configuration, jakie konfigi się zmieniały i po prostu sobie je wyeksportowałem do tego katalogu config w recipisie. UUID stamtąd pousuwałem, reszta została i to wszystko wtedy się z automatu importuje. Tak, ważna informacja. Aktualnie wszystko jest wciągane do systemu bez pytania użytkownika. Jeżeli macie na przykład moduł, nie wiem, PawAuto i ściągnięcie recipisa, który ma jakieś ustawienia dla PawAuto, on wam to napisze, nie? Więc musicie uważać. Nie? Najlepiej sobie po prostu mieć te konfigi w plikach, to wtedy zobaczycie, co się zmieniło. No, albo zrobić backup bazy danych wszędzie wcześniej. Jest issue właśnie, aby się pytać użytkownika, czy na pewno chcesz zaimportować to i to, ale to też nie jest w toku, nie? Więc na pewno to uważajcie, żeby jakimś tam gotowcem, szczególnie gdzieś znalezionym sobie, nie zepsuć ustawień, które macie w systemie. Tak, jest też właśnie dyskusja, jak to połączyć z Project Browserem, żeby się importowało, a dwa, żeby też się pytało, czy rzeczywiście chcesz pewne rzeczy nadpisać. Nie ma też jeszcze ustalonej, jak tak zauważyłem, konwencji nazywania tych recipisów. Nie? No bo jak sobie zobaczycie na Drupal Core'a, ten profil standardowy, no to tam te prefiksy są zależnie od typu fancy, czyli artykuł, basic, blog czy tam comment. Znowu w Starshocie wszystko zaczyna się od Starshot. Jest też taki starter dla Next.jsa na Drupalu i oni też używają recipisów. No i oni na przykład tu mają nazwę firmy w ogóle, która to robi. Tu są jeszcze całkiem inne przykłady, więc może być tak, że jeszcze teraz przez parę miesięcy, nie wiem, ktoś tam będzie robił jakieś recipisy, a zaraz pozmienia ich nazwy, bo będą jakieś best practices zaraz ogłoszone i nie wiem, coś tam gdzieś mieliście użyte, zapisane, a to zmieni nazwę, nie? Na to też uważajcie. Nie da się kodu PHP do recipisów dodać, nie? Więc tam są tylko te właśnie różne pliki YAML-owe i Composer, różne konfiguracje czy akcje na konfiguracjach, ale PHP tam nie wstawicie. Chyba że sobie zrobicie customowy moduł, który jest w recipisie i on będzie miał na przykład w hooku install kod PHP. Czyli niby się nie da, ale trochę się da. Tak, właśnie, takie best practice, nie? Lepiej robić te małe recipisy, mieć ich więcej niż jedno duże. Tak, z tą bazą danych uważajcie, nie? Albo sobie konfigi zapisujcie do plików, albo róbcie backup przed importem, szczególnie czegoś, co tam znajdziecie w internecie, albo zajrzyjcie dobrze do tych plików, co tam jest, nie? Żeby porównać z waszą stroną, żeby wam się czegoś nie zepsuło. No i korzystać już z istniejących, nie? Tak jak pokazałem tutaj, no jest ich trochę tego kodu gdzieś tam na GitHubie czy GitLabie znajdziecie, więc warto zobaczyć, co tam jest i albo użyć to, co jest gotowe, albo sobie po prostu skopiować do swoich. Przykłady, no to tak, jest ten projekt, Drupal Core, już jest katalog recipes, warto zobaczyć, co jest Starshot. Tu jeszcze na GitLab, GitHub, kilka linków, ten Next Drupal Starter Kit też używa recipesów. Kanał Slack jest na tym drupalslack.com z recipisami, tam można zobaczyć, jakie są dyskusje. Tak, właśnie nie ma tego jednego miejsca teraz jeszcze, przynajmniej na Drupal.org pewnie powstanie a propos tych recipesów. I na GitHubie ludzie wrzucają i tagują to często albo Drupal Recipes, albo Drupal Recipe, więc można sobie zobaczyć, co tam jest.
Podsumowanie na koniec, nie? Co to jest Drupal Recipes, tak? Można instalować moduły, można importować konfiguracje, tworzyć też akcje na tych konfiguracjach, tworzyć content typy, tworzyć też treści. Jest plik Composer JSON, czyli możecie robić właściwie wszystko, co w Kompozerze. Można łączyć wiele recipes w jedno. Będzie to w rdzeniu Drupala, właśnie jak standard, standardowy ten profil instalacyjny, no i w tym nowym Drupalu, Drupal CMS czy Drupal Starshot też to będzie. Czyli będzie ogólnie w ekosystemie Drupala tego bardzo dużo, więc warto potestować, zobaczyć co to jest. No i nauczyć się tego, nie? Bo będzie pewnie, będzie to wymagane w wielu aspektach pracy z Drupalem. Dobra, czy macie jakieś pytania? To w sumie pytanie takie ode mnie już trochę napomknąłeś, tylko jakby bardziej może czy się orientujesz. A propos tego project browsera i Recipes, no to był taki pomysł, żeby właśnie można było instalować te moduły, jednocześnie nie bawić się z kompozerem dla takich ludzi, którzy po prostu nie są programistami i są site builderami. Czy wiesz, czy coś tam pomknęli ten temat, czy to stali w miejscu? Znaczy, ten projekt jest rozwijany, nie możesz sobie go ściągnąć i potestować. Tak, żeby, tam pod spodem jest kompozer, tak, nie? Tylko to jest taki UI, który coś robi. No i żeby to Ci też dobrze działało, to musisz mieć uprawnienia na serwerze do plików, nie? Żeby Twój PHP mógł coś tam. Okej, orientuj się, czy on nam zależności na przykład dobrze rozwiązuje, bo... Tak, no on wykonuje kompozera normalnie. Nie? Mam tego tutaj na przykład zastosowania. Na produkcji na przykład wyłączamy wszystkie moduły UI, ale na środowisku deweloperskim chcę je mieć, bo łatwiej mi się wtedy pracuje, więc teraz na przykład mamy napisany jakiś prosty skrypt, który nam je automatycznie, muszę wywołać komendę i po prostu przy każdym imporcie bazy danych i on mi te moduły automatycznie włącza. Czy to jest rozwiązanie, które mogłoby takie moduły, czy moduły deweloperskie typowo włączać mi? Chyba nie, bo status modułu masz w konfigach, nie? To raczej config split chyba i ustawienia listy modułów. Tak, między innymi używam config splita. Chyba nie ma nic lepszego. No nie ma. Okej. Myślałem, że może to gdzieś w jakiś sposób jest w stanie zastąpić. To wtedy byś miał gdzieś na którymś środowisku cały czas różnicę, nie? Między konfigami a bazą, że tu są moduły włączone albo wyłączone, zależy jak byś to ustawił. Jest problem też ze stosu, tak? Jak eksportuję No. zmiany, to on wyeksportował Mhm. na przykład włączony moduł UI. To raczej nie tu. Drugie takie przyszło mi odnośnie tego project browsera. Na ile to jest bezpieczne, że wydajemy uprawnienia? No, To jest główny powód, dla którego ja nie chcę tego używać, nie? Ale być może jestem zbyt, nie wiem, konserwatywny w tym temacie. przy jakichś większych serwisach raczej bym tego też nie rekomendował, nie? To podejrzewam jest ukłon w stronę tych site builderów, którzy coś zaczynają, czy robią coś prostszego, nie? Bo w Drupalu 7 często tak było, nie? Że ci site builderzy nabudowali sporo tych stron, tego było w internecie i niektóre z nich się rozrosły do takich naprawdę dużych stron, które zaczęły na siebie zarabiać. A na początku oni też w 8 chyba też jest teraz coś takiego, że tam możesz nawet teraz zainstalować moduł przez to, że wkleisz URL do tar.gz, nie? I jak masz serwer ustawiony, to sobie z UI-a zainstalujesz moduł bez wchodzenia. Nie? To musisz to ustawić na serwerze i znać ryzyko, że jest coś takiego, nie? Wiedzieć przez różne, nie wiem, ustawienia typu, który użytkownik tam co może, czyli tu masz użytkownika od www i on musi mieć jakieś restrykcje, nie? No i jest to pewne ryzyko, trzeba to, jak się zgadzać, no to być świadomym na pewno. Nie? Przy chęci odinstalowania najnowszego przepisu rozumiem, że nie ma problemu tutaj zrobienia Git-Reverta, Composer instala przy właśnie wycofaniu bazy danych. Mam pytanie, jeżeli mielibyśmy na przykład więcej przepisów zainstalowanych, chciałbym chyba 10 zaaplikowanych cofnąć drugi. Czy jest jakby taka możliwość, czy to jest tylko zaaplikowane jednorazowo? Czy widziałem jakieś issue, żeby było jakieś śledzenie, gdzieś zapisane, które ustawienia zostały zmienione przez Recipesy, ale to też chyba nie jest zrobione. Czyli na ten moment to działa tak, że właściwie symuluje, powiedzmy, trochę Twoje klikanie, nie?
i nie masz nigdzie zapisanej, chyba że sobie w konfigach robisz komity, nie? Że zaaplikowałeś recipisa, komitujesz zmianę w konfigach, nie? To tak wtedy mógłbyś cofnąć, ale takiego, z tego co wiem, to chyba cały czas nie jest zrobione śledzenia, że te konfigi były wyklikane, a te były zaimportowane przez recipisa, żeby je cofnąć, to z tego co wiem, to nie ma. Ja mam pytanie na temat takich best practices, no bo recipes to jest tak trochę konfiguracja, powiedzmy. No to teraz będziemy mieć konfigurację troszkę recipes, troszkę standardowej konfiguracji. No i właśnie, tu zaczną się robić takie nuanciki, co powinno być gdzie. Czy community już o tym zaczęło jakoś myśleć? Pewnie to się wyklaruje w najbliższych miesiącach. No. Tu mi się wydaje, że jest tak, że ten recipe zawiera swoją konfigurację, ale jak ją dodasz i wyeksportujesz, to ona trafi też do pliku config, więc ona też tam będzie. Tak ja to przynajmniej rozumiem. Więc jakby w konfiguracji strony już będzie... Tak, jeśli chodzi o konfigurację strony, tak, ale Cała konfiguracja, no to się może Tak ja to przynajmniej. tak, no. Jeśli chodzi o konfigurację strony, to tak, to jest tak. Ja bardziej miałem na myśli te konfigi, które są gdzieś w modułach czy w profilach instalacyjnych, nie? Bo tam jest jeszcze też ten katalog config, jakby takie kolejne miejsce, gdzie są pliki YAML-owe z konfiguracją. Dzięki za prezentację. To tak jeszcze w temacie trochę konfiguracji i tak dalej. Myślę, że to oznacza śmierć featuresów. Bo w 7 featuresy były fajne, że system wykorzystaliśmy. W 8 już weszły te konfigi. Pytanie, czy teraz jest jakikolwiek sens? Bardzo możliwe. Nie? Bo jakby pierwszą myśl, jaką miałem, jak się dowiedziałem o tych recipisach, że przecież w featuresach to jest. Nie? Tylko w sumie nie korzystałem tylko do końca w featuresach w 8, w 7 dużo. No w featuresach można jeszcze ten kod PHP-owy tam wrzucać, nie? To jest taka różnica, ale featuresy, nie, no raczej odchodzą, nie? Nawet na stronie featuresów masz informację, nie używaj tego do eksportu jakby konfiguracji, tylko jakby, żeby już nie używać tego w taki sposób, jak w 7 było, nie? Bo masz konfigi. Tak, myślę, że tylko dla dystrybucji. Ostatni release rok temu Dla dystrybucji. Ale 30 000 stron. A pewnie jest średnia, to nie wiem. No pewnie siódemka. Nie, ósemka właśnie. Tak? W sumie 125 000. Ciekawe. No, pewnie w większości dystrybucji jest, nie? Bo zaaplikowane, bo to jest łatwe do użycia. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dobra, jak coś, to można jeszcze mnie gdzieś tu na korytarzu łapać albo na Drupal Party. Slajdy wrzucę na Twittera i na LinkedIna. Jakbyście chcieli sobie tam popatrzeć czy pokopiować jakieś adresy, to pewnie w ciągu godziny, 2 gdzieś tam będą. OK, to dziękuję za uwagę.